Rossmann, jest mi naprawdę niedobrze. Jest pan naprawdę dobrym chłopakiem, to już ustaję. To psy, czego oni mi tam nalali. Więc teraz niech pan już idzie. Oto pieniądze. Jeżeli pan się pośpieszy, będę mógł panu jeszcze pokazać najkrótszą drogę. Nie czuję się na siłach odejść. Umrę tutaj. Nie może pan sobie wyobrazić, jak mi niedobrze. Damasz zabiera mnie ciągle do tych wytwornych lokali. Ale ja nie znoszę tych wymyślnych trunków. Coś mu to mówię. Tutaj nie może pan zostać. Jeżeli pana tu znajdą, zostanie pan ukarany, a ja stracę posadę. Czy chce pan tego? Nie mogę odejść. Kiedy siedzę, to mogę to jeszcze wytrzymać, ale nie mogę wstać. Próbowałem już, jak pana nie było. Rossmann. Zaprowadzę pana do mojego łóżka, w którym może pan zostać tak długo, aż się pan dobrze poczuje. Zdziwi się pan, jak szybko wróci pan do siebie. Ale teraz niech pan się zachowa rozsądnie, bo wszędzie na korytarzach są ludzie. Jeśli ktoś zwróci na pana uwagę, nie będę mógł już nic więcej dla pana zrobić. I oczy musi mieć pan otwarte. Nie mogę pana przecież prowadzić jak śmiertelnie chorego. Wie pan, kto właśnie chciał jechać na górę, kiedy ten chłopak umknął z windy? To straszne. Ja też się już zresztą znam. Ty jesteś tym jedynym chłopakiem, który mi się zasadnie klania. Panie starszy portierze, kłaniam się panu na pewno. Kłaniałem się panu co dzień, kilka razy, ale naturalnie nie za każdym razem, kiedy pana widziałem, bo przecież codziennie przechodziłem obok pana ze 100 razy. Masz mi się za każdym razem kłaniać. Za każdym razem. Masz przez cały czas, kiedy do mnie mówisz, trzymać czapkę w ręce. Masz zwracać się do mnie zawsze, panie starszy portierze, a nie proszę pana. I to wszystko za każdym razem. Po raz pierwszy zdarzyło mi się zejść z posterunku. Masz jakieś zarobki? Byłem chłopcem od windy. Byłeś chłopcem od windy, więc już nim nie jesteś, a wobec tego, z czego teraz żyjesz? Teraz poszukam sobie nowej pracy. A więc zostałeś zwolniony? Tak, przed godziną. Nagle? Tak. Sprawa przedstawia się tak. Starszy portier przytrzymał tutaj tego chłopaka nie dla żartu. Na dole bowiem w sypialni chłopców znaleziono w łóżku troskliwie przykrytego, całkiem obcego i zupełnie pijanego człowieka. Naturalnie zbudzono go i chciano go usunąć, lecz wówczas ten człowiek podniósł wrzask, powtarzając w kółko, że sypialnia należy do Karla Rossmana, którego on jest gościem, który go tutaj przyprowadził i ukaże każdego, kto by się odważył go tknąć. Zresztą musi czekać na Karla Rossmana, bo ten przyrzekł mu pieniądze
i poszedł je przynieść. A może przypomnę ci o pewnych zobowiązaniach. Ten człowiek powiedział jeszcze, że po twoim powrocie obaj złożycie nocną wizytę jakiejś śpiewaczce, której nazwiska zresztą nikt nie zrozumiał, bo wypowiadał je tylko śpiewem. Oszczędzę pani reszty. A więc powiedz choć jedno słowo, Rossmann. Proszę cię. No więc... Nie można się bronić, jeśli druga strona nie ma dobrej woli. Nie odpowiada. To najrozsądniejsze, co może zrobić. On jeszcze coś sobie wymyśli. Widzisz, on nie odpowiada, więc jak mogę coś dla niego zrobić? Ostatecznie to ja nie miałam słuszności, a nie pan starszy kelner. Powiedz, Tereso, czy twoim zdaniem zaniedbałam uczynienia czego dla jego dobra? Nie, to nieprawda. Nie, pani starsza kucharko. Nie sądzę, żebym pani w jakikolwiek sposób przyniósł wstyd. I po dokładnym dochodzeniu każdy musiałby to przyznać. W jakim hotelu byłeś zatrudniony? On był zatrudniony w hotelu Occidental. Nie, Karl. Nie. Nie wmawiajmy sobie tego. Słuszne rzeczy wyglądają też w sposób szczególny, a twoja sprawa, muszę to wyznać, tak nie wygląda. Wolno mi i muszę to powiedzieć. Muszę to wyznać, bo właśnie ja przyszłam tutaj z najlepszym nastawieniem w stosunku do ciebie. Widzisz? Teresa także milczy. Słuchaj, Karl. Tak jak ja widzę tę sprawę. Cieszę się, że starszy kelner nie chce przeprowadzać dochodzenia, bo gdyby chciał je przeprowadzić, musiałabym nie dopuścić do tego w twoim własnym interesie. No, wcale się nie cieszysz, że wszystko już skończyło się tak dobrze? O tak. A jednak nie mogę się jeszcze odzwyczaić od uważania cię za chłopca w gruncie rzeczy przyzwoitego. A więc, Rossmann, jesteś z miejsca zwolniony. Powodów tego zwolnienia nie mogę nawet głośno wypowiedzieć, bo wtedy musiałbym cię kazać zamknąć. Teraz przebierz się, oddaj swoją liberię i natychmiast, ale to natychmiast opuść ten hotel. Za ćwierć minuty chcę widzieć, jak przechodzisz obok mojej łoży przez główne wejście. Zapamiętaj to sobie. Nie, tędy się nie wychodzi. Przecież jestem zwolniony. Dopóki ja cię trzymam, nie jesteś zwolniony. Niech mnie pan puści. Nie chcę mieć z panem nic do czynienia. To nie wystarczy, żeby odejść. Uważam za swój obowiązek w imieniu dyrekcji hotelu przynajmniej trochę nadrobić to, czego starszy kelner z jakichś powodów zaniedbał. Tutaj zawsze jeden z nas wyręcza drugiego. Inaczej prowadzenie tak wielkiego przedsiębiorstwa byłoby nie do pomyślenia. Powiesz pewnie, że ja nie jestem twoim bezpośrednim przełożonym i tym ładniej zatem z mojej strony, że zajmuję się tą już poniechaną sprawą. Poza tym, jako starszy portier stoję w pewnym sensie ponad wszystkimi, gdyż podlegają mi przecież wszystkie wejścia do hotelu. A więc to wejście główne, 3 średnie i 10 bocznych. Nie mówiąc już o niezliczonych drzwiczkach i wyjściach bez drzwi. Odpowiednio do tych wielkich zaszczytów ciąży na mnie obowiązek wobec dyrekcji hotelu, żebym nie wpuszczał nikogo, kto byłby choć w najmniejszym stopniu podejrzany. A właśnie ty, ponieważ tak mi się podoba, wydajesz mi się podejrzany i to mocno. Możliwe, że mógłbyś wyjść innym wyjściem niezauważony, gdyż naturalnie nie jesteś wart, abym z twego powodu wydawał specjalne zarządzenie. Ale skoro już tu jesteś, chcę się tobą nacieszyć. Muszę przecież dowiedzieć się przynajmniej, za co został nagle zwolniony. No ale on przecież wcale nie jest zwolniony.
Przeciwnie, ma teraz dobrą posadę, zawiaduje sypialnią i może do niej zaprowadzić kogo chce. Jest tylko ogromnie zajęty, kiedy się od niego czegoś chce, trzeba na niego długo czekać.